Cześć, witaj w szóstym odcinku Przygód Druida. Sam początek rozpoczynamy dość nerwowo. Od razu wybrałem się na Isavi, jak widać ze swoim ulubieńcem. W ostatnim odcinku udało mi się zrobić 2 trony napoi. Trochę nam to zeszło i była już godzina 17. O godzinie 20 mieliśmy planowany Inquisition Quest. Także miałem niewiele ponad godzinę zielonej staminy na wbicie 100 levela i jedyne 3 godziny na zrealizowanie tego celu. A oprócz tego jeszcze musiałem zrobić początek questa z Inquisition, więc musiałem się śpieszyć. Wyzwanie to było niemożliwe do wykonania solo, dlatego miałem wsparcie. Dlatego już niemalże na samym początku tej serii wiedziałem, że za jakiś czas nasza gildia będzie się wybierać na Poi i Inku, przydałoby się to zaliczyć. Żeby nie biegać po całej Tibi za blesami. Nie lubię tego bardziej od padania, bo samo levelowanie sprawia mi jakąś przyjemność. Odrabianie tego levela też nie jest takie tragiczne, a bieganie po całej mapie za kilkoma blesami jednak nie wywołuje u mnie uśmiechu na mojej twarzy. Na Isavi było tak dużo ludzi, że czasem byliśmy zmuszeni wybrać się na południe, tam gdzie są Goany i Feral Sphinxy. Najgorsze tego dnia było to, że nie byłem w stanie znaleźć nikogo, dosłownie nikogo, dodatkowego do expienia. Choć było tutaj dużo osób, albo to były znacząco wyższe levele, to albo nikt nie chciał dołączyć do party. Jakby dołączyła do mnie choć jedna osoba, to exp wpadałby szybciej. Żałuję trochę, że nie użyłem sobie energy bombek dookoła filarów, wokół których najczęściej biegały mobki. Na pewno przyspieszyłoby to jakoś minimalnie cały proces bicia tych potworków. A tak to nie dość, że za bardzo jeszcze nie ogarniałem używania czarów, to jeszcze mam niski M-level. Levele wchodziły naprawdę wolno. Przynajmniej takie miałem złudzenie. Miałem XP boosta, bo bez niego raczej mógłbym się pożegnać ze swoimi planami. Miałem też preję. Presja była dość duża i pewnie też powodowała to poczucie, że myślałem, że wszystko to idzie zbyt wolno. Chciałem unikać najmniejszych błędów, żeby po prostu zdążyć i się wyrobić na te inku. Wleciało kilka leveli, preje automatycznie się przelosowały, niestety nie do końca tak jakbym chciał. Musiałem zmarnować 2 ostatnie kartki i na szczęście trafiłem najlepiej jak mogłem. Prej na obrażenia zawsze mi się przyda, też pewnie wolałbym 2 preje na obrażenia. Na Isavi byłoby to raczej lepsze. Miałem prawie 98 level. Do końca zostały nam niecałe 2 godziny. Pomyślałem, że może nie powinienem już kupować XP boosta. Dlatego, że musiałbym wydać aż 90 tibia coinów. Panie, ale to jest dużo. Po refilu wróciliśmy ponownie na spota. Po drodze spotkaliśmy Melona Batmana, który właśnie wybierał się na expa na Isavi razem z nami. Niestety skończyło się to dla niego nieprzyjemnym teleportem prosto do świątyni w Thais. Nie wiem, jak do tego mogło dojść, przecież nikt się tego nie spodziewał, że tak to się skończy. Niestety Melon zlurował nam po drodze jakiegoś nubka, który czasami coś podbijał nam z SD-ków. I po niefortunnej śmierci Melona poszliśmy na południe i już mieliśmy spokój. W pewnym momencie byłem zmuszony kupić jednak tego XP boosta za 90 TC. Wiedziałem, że nie mam szans zrobić tego szybciej. Niedługo potem i tak już nie miałem staminy, także XP boost mnie ratował. Była prawie godzina 19, a mi się udało w końcu dobić 100 level. Postawiłem wszystko na jedną kartę, jedna śmierć po drodze kosztowałaby mnie cały serwis. Wiedziałem, że muszę zrobić to tak, aby do tego nie dopuścić. Rozpocząłem questa. Misja pierwsza. Vizimir zrobił ją chwilę przede mną, więc jeszcze znał na pamięć lokalizację NPC-ów. Chodziłem za nim z miejsca na miejsce, żeby nawet nie przeglądać wiki. Miałem jeszcze około 40 minut.
Misja druga, wybrałem się na nią samodzielnie, wylałem święconą wodę prosto do kotła, ukradłem książkę i wróciłem do Henrikusa. I tak to szło, misja za misją. Udało mi się zabić wampira. Niedługo potem zabiłem ducha pirata. I teraz musiałem zabić demona. Możliwe, że przesadziłem. Tak, przesadziłem. Wiedziałem, że jest słaby, a mimo to przygotowałem się, jakbym szedł na jakiegoś mocarnego bossa nie wiadomo gdzie. Założyłem sobie Elven Mail z odpornościami, a jeszcze do tego ten Magma Amulet i Might Ring. Tak, zdecydowanie przesadziłem. Padło i to szybko, oddałem misję i rozpocząłem misję 7. Była już prawie godzina 20. Wyrobiłem się, to był mój sukces. Przybiegłem na ostatnią misję Inquisition Questa. Choć byłem organizatorem tego serwisu i starałem się dawać ludziom niektóre wskazówki, to tak naprawdę nic więcej tutaj nie zrobiłem. I cały serwis trzymałem się z tyłu. Głównym bohaterem tego serwisu został Nivaga, który dzielnie blokował wszystkie zagrożenia. Pomagał mu też Javs wraz z Edem Luną. Tak samo jak i napoi, zaprosiliśmy kilka osób z zewnątrz, ale głównie robimy takie aktywności dla członków gildii. Wyruszyliśmy, a przede mną prawie wszystko było wybite. Nastał czas zabicia pierwszego demona. Wszystko szło idealnie. No dobra, prawie idealnie. Ogólnie można powiedzieć, że mieliśmy dobrą organizację. Raczej nikt nie popełniał żadnych błędów. No dobra, czasem coś się zdarzyło. Bardziej chodzi mi o to, że większość była zadowolona, a jakieś tam wpadki zawsze się zdarzają. Następnie sala po sali przedzieraliśmy się przez hordy potworów. Brnęliśmy przed siebie i nic nie było w stanie nas zatrzymać. Czasem próbowałem zabić odległe potwory, jednakże moi towarzysze bardzo często nawet na to mi nie pozwalali. Tak szybko wszystko ginęło. Bestiarka trochę weszła, ale niewiele. Nadszedł czas, aby walczyć z kolejnymi demonami. Kolejne bossy zaczęły odblokowywać się w bestiarce. Gdybyśmy kiedyś chcieli ukończyć je całkowicie, musielibyśmy zorganizować wiele takich wypraw. Ale zanim do tego dojdzie, to zapewne wbije wysoki poziom na tym druidzie. Do tego czasu skupimy się na innych, równie ważnych wyzwaniach. Powoli zbliżaliśmy się do Helgoraka, który był ostatnim demonem na naszej drodze. Niedługo po nim mogliśmy wejść do miejsca przeznaczenia. I tak oto Helgorak upadł, a my mogliśmy wyruszyć dalej. Doszliśmy w końcu do Shadow Nexus, gdzie nasza dzielna drużyna z Nivagą na czele przedzierała się przez hordy demonicznych stworów. Udało nam się dotrzeć do samego środka, gdzie znajdował się filar, na którym mieliśmy wylać święconą wodę. Zebraliśmy się wszyscy w jednym miejscu i zniszczyliśmy Shadow Nexus. Udało nam się pomyślnie ukończyć tą niewyobrażalnie dla nas trudną misję i mogliśmy wracać. Po drodze niektórzy z naszej grupy wrócili bezpośrednio po nagrody, a my poszliśmy jeszcze na Demon Helmet Quest. Przy okazji można to zrobić. Odebraliśmy wszystkie prezenty i wróciliśmy do Thais. Ukończyliśmy questa, wzięliśmy sobie po nagrodzie, a następnie poszliśmy na balkon siedziby naszej gildii. Tak oto doszliśmy do końca tego odcinka. Jeśli spodobał Ci się film, to możesz zostawić łapkę w górę, napisać komentarz oraz zasubskrybować mój kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.